Domowa kiełbasa porządnie podsuszona. To dla mnie najlepsza kiełbasa. Jeżeli też tak myślicie, to dajcie łapkę w górę. Na sam widok robię się głodny. Zapraszam na film. Na początku trochę informacji tytułem wstępu, ale można to pominąć, bo film ma rozdziały. Witam Was serdecznie w mojej kuchni, drodzy przyjaciele, i zapraszam na kolejne działania wędliniarskie. Ci, co mnie oglądają, co mnie znają, wiedzą, że wyżej przedkładam wędliny suche, wędliny podsuszane nad te soczyste, ale oczywiście te soczyste też zjem i nie będę narzekał, zwłaszcza kiedy sam je zrobiłem i wiem, co jest w środku. Ostatnio robiłem, nie tak dawno, grubą kiełbasę z takim założeniem, że ja ją sobie porządnie podsuszę. No i trochę ją podsuszyłem. Ale mimo, że była chyba z 5 kg robiona, to niestety porządnie, tak jak najbardziej lubię, uschnąć jej nie było dane. Za dużo głodomorów w okolicy się kręci, więc nie tę samą, no bo to, żeby nie było nudny, to trzeba wymyślić coś nowego. I robię z 10 kg. Bo mam tutaj 4 kg boczku, 3 kg łopatki i 3 kg schabu. Z małymi haczykami, bo łącznie tego wszystkiego jest 10,5 kg, a nie 10. No ale tak wyszło, nikt tego aptekarsko rozważał nie będzie. Jako przyprawienie wymyśliłem sobie, że dam jak zwykle mieszaninę soli zwykłej i peklującej. Wy możecie dać jak chcecie, albo samą peklującą, albo samą zwykłą, to już zależy od Was. I tak, 2 łyżeczki mielonego czosnku, 4 łyżeczki białej gorczycy i 6 łyżeczek kolorowego pieprzu. Ten kolorowy pieprz, to jeszcze mam taką resztkę, nie wiem czy to widać. Przywiozłem go z Turcji, kupiłem na bazarze w Istambule. Bardzo fajny, bardzo aromatyczny, dobry jakościowo i mam nadzieję, że to wszystko, co tutaj w sobie ma, do kiełbasy odda. Oczywiście można dać zwykły tłuczony pieprz, czy też nasz zakupiony w kraju pieprz kolorowy. To nie będzie wielkiej różnicy. Ja po prostu sobie tak robię, bo tak mogę. Gorczycę dam w całości. Można ją też zmielić. A pieprz wrzucę do moździerza i stłukę. Chodzi o to, żeby był pieprz tłuczony, może grubo mielony, nie pyłek, zdecydowanie nie pyłek, więc rozbiję go sobie w moździerzu. I tutaj też, żeby już tak szybciutko, to boczek w całości na 8. Łopatkę praktycznie w całości, może coś tam wykroję, na większym oczku 10, 13, 16 może być. Z schabu, bo schab oczyściłem i jest taki bez przyległości, już bez warkocza i bez mizdry na wierzchu. To wszystko, co skroiłem, zmielę na najdrobniejszym oczku i od tego zacznę. Najpierw będę mielił na drobno, potem boczek na 8 i na końcu łopatkę na grubszym. Sam schab oczywiście pokroję nożem, bo do grubej kiełbasy większe kawałki mieć muszę i te, które z szarpaka by wyszły, byłyby za małe. To chyba tyle, co mam do gadania. Czeka mnie trochę mielenia i krojenia. I to wszystko. Biorę się za robotę. Okrawki mielę drobno. Boczek w całości przez sitko 8 mm. W misce mi się już nie mieści, więc przekładam do większej wanienki. Łopatkę zmieliłem przez oczko 13 mm, a czysty schab kroję nożem. Szczegóły receptury i wykonania znajdziesz także na blogu. Link w opisie filmu. Zaczynam od rozgniecenia kolorowego pieprzu w moździerzu. Dodaję po kolei wszystkie przyprawy i mięso mieszam. Na koniec ograniczam dostęp powietrza i wynoszę wanienkę do lodówki.
Następnego dnia czas wyrobić mięso z dodatkiem pół litra lodowatej wody. Ładuję mięso do nadziewarki. Przygotowuję sznurki, bo nimi będę wiązał. Przygotowane mam osłonki białkowe 65 mm. Są to osłonki z nadrukiem, które nie ma nic wspólnego z robioną kiełbasą. Takie mam i takie wykorzystam. Batony staram się solidnie wypełniać. Grube osłonki łatwo się napełnia i szybko to idzie. Efekt końcowy to całkiem dużo kiełbasy. Każdą z nich nakłuwam w kilku miejscach, a następnie wieszam na kiju i wynoszę do chłodnej spiżarni. Od rana będę wędził. Kiełbasę już w wędzarni, którą nastawiłem na 50 stopni Celsjusza. Jeszcze bez dymu rozgrzewam i dosuszam przez 3 kwadranse. Gdy sprawdzę, że są idealnie suche, to można rozpocząć wędzenie. W generatorze dymu drewno olchowe. Temperaturę wędzenia ustalam w aplikacji na 60 stopni, a czas na 4 godziny. Na tyle samo czasu uruchamiam generator dymu. Wędzenie się zaczyna i pozostaje tylko czekać. Mnie taki widok uspokaja i sprawia radość, a Wam? 4 godziny później kolorek jest odpowiedni. Czas na kolejny etap obróbki termicznej. Tym razem to parzenie w gorącej wodzie o temperaturze 80-85 stopni. Wyjmuję więc kiełbasę z wędzarni i wracam do kuchni. Ledwo mi się w warniku zmieściły. Trzymam je tam nie mniej niż 50 minut. Można też kontrolować temperaturę w środku kiełbasy, docelowo to 68 stopni. Koniec parzenia. Czas wyjąć kiełbasę, by przestygła. Nie zamierzam jej hartować w zimnej wodzie. Piękny widok, prawda? Gdy kiełbasa ocieknie, to znoszę ją do chłodnej spiżarni. Tam zostaje i podsycha. W całym domu pachnie wędzonką. Minął tydzień z małym hakiem i kiełbasa wygląda tak. Oczywiście cały ten czas wisiała w spiżarni, a nie leżała w lodówce. Uwielbiam, gdy kiełbasa tak właśnie wygląda. Z zewnątrz żadnego zapachu mocniejszego nie czuć, ponieważ to co najmniej tydzień, chyba nawet trochę dłużej, wisiało w mojej spiżarni, gdzie mam tam o tej porze roku około 12 stopni. I to jest pierwsza, którą otwieram, więc udało mi się podsuszyć. Skłamałem, nie pierwsza. Tą krótką, którą miałem na sam koniec jako ostatnią, to ją już w celach degustacyjnych otworzyłem. Ale wreszcie, tak jak widać, udało mi się podsuszyć fajnie kiełbaskę, a taką najbardziej lubię. I mam tego sporo i wszystkie następne będą jeszcze bardziej podsuszone.
Czas zajrzeć do środka. Tak to wygląda. Większe, mniejsze kawałki, aromat już teraz czuć. Widać też gorczycę tutaj. Ależ to pachnie. Trzeba zdjąć skóreczkę. Ale mi ślinka cieknie. Na takich podsuszonych kiełbaskach może to być problem, bo osłonka białkowa może nie chcieć łatwo schodzić. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Jak się uda, to się uda. A jak się nie uda, to wystarczy, że przelejecie to gorącą wodą z czajnika. Chwileczkę, tam 30 sekund dosłownie zostawicie na minutę. To nie nagrzeje kiełbasy, ale osłonka stanie się bardziej elastyczna i chętniej będzie od kiełbaski odchodziła. Zdejmiecie ją wtedy bez problemu. Ale tu jeszcze jest dobrze. Zapach obłędny, muszę powiedzieć. I dlatego warto zajmować się wyrobem domowych kiełbas. Niam. Widać moją rozanieloną minę, prawda? Każdy oczywiście przyprawia i robi pod siebie. Ja robię dla swojego smaku, ale mi to naprawdę bardzo smakuje. Cudnie pachnie i świetnie smakuje. Wszystkie dodatki, które tutaj dałem, są na właściwym miejscu. I mam sporo porządnej kiełbaski. Jak już się przełknę może najpierw. Jak już się podsuszy tak, że będzie naprawdę ekstra sucha, to można ją albo przewiesić w takie środowisko, gdzie jest trochę bardziej wilgotno, tak jak dojrzewalnia, albo można ją po prostu zapakować próżniowo i wrzucić do zamrażarki i też się świetnie w zamrażarce przechowa, ale w takiej chłodnej spiżarni, jaką ja mam, to ona spokojnie jeszcze może miesiąc bez lodówki powisieć. Potem już faktycznie trzeba byłoby coś z nią zrobić, bo będzie pierońsko sucha. Ja taką lubię, no ale to się ma dać kroić, a nie rąbać, prawda? Więc gdzieś jest taka granica. Pięknie pachnie. Parę plasterków ukroję do zdjęcia. Zrobię sobie z tego śniadanko, bo to jest taka pora dnia. I Wam życzę wszystkiego co najlepsze, wszystkiego co najsmaczniejsze. Zachęcam do wytwarzania własnych wyrobów domowych. Bo domowe jadło jest lepsze, bo wiecie, co w tym jadle jest. Co żeście włożyli, to macie. I sami za to ponosicie odpowiedzialność. Chcesz więcej filmów o kiełbasach domowych? To kliknij w kapelek widoczny na ekranie. Zapraszam.